Najnowsza Honda Africa Twin 1100 DCT ES. Po prostu cudo. Tak ten motocykl wygląda. Ponieważ dotychczas miałem Afrykę z 2016 roku w wersji manual, następnie sprzedałem ją, kupiłem Afrykę w wersji DCT, ale normalną, nie Adventure Sports. I po tym, jak pojawiła się wersja Adventure, zmodyfikowana wersja Adventure Sports, zdecydowałem się sprzedać Afrykę z 2018 roku DCT i kupić właśnie tą wersję Adventure Sports. Zdecydowałem się na zakup tego motocykla, dlatego że w stosunku do Afryki z 2018 roku zaszło tu mnóstwo drobnych usprawnień, których suma złożyła się na naprawdę fantastyczny motocykl. I o tych usprawnieniach zaraz powiem. To jest już moja druga Afryka w wersji DCT, czyli z automatyczną skrzynią biegów. No, dlatego, że jednak wersja automatycznej skrzyni biegów posiada mnóstwo zalet, które zdecydowały o tym, że chyba już nie wrócę do motocykla ze skrzynią manualną. Oprócz tego, że skrzynia automatyczna chodzi bardzo łagodnie, bardzo fajnie, motocykl jeszcze wyposażony jest w czujnik wychyłu, co powoduje to, że Afryka nie zmienia biegów podczas złożenia w zakręcie, co wielu ludzi całkiem słusznie uważało za wadę poprzedniego modelu. Ta wersja motocykla wyposażona jest w elektroniczne zawieszenie, więc zamiast śrub regulacyjnych zawieszenia mamy tutaj, proszę, doprowadzone przewody elektryczne i wszelkie zmiany charakterystyki ustawienia zawieszenia odbywają się z poziomu tego oto Game Boya, który jest tu zainstalowany. W związku z tym możemy zaprogramować zawieszenie pod własne potrzeby i potem w łatwy sposób je zmieniać w sposób elektroniczny. Bardzo fajna rzecz. Współczesna wersja została też wyposażona w dość duży wyświetlacz, który ma tą przewagę nad poprzednim, że jest bardzo dobrze widoczny w dowolnych warunkach praktycznie pogodowych i oświetlenia. Użytkownicy skarżyli się w poprzedniej wersji, że pod pewnymi kątami przy odpowiednim oświetleniu obraz był nieczytelny. Tutaj wyświetlacz jest wręcz perfekcyjny i wyświetla bardzo dużo przydatnych rzeczy. Pojawiły się też nowe rzeczy, takie na przykład jak napięcie akumulatora, którego wcześniej nie było. Motocykl został wyposażony w funkcję Apple CarPlay, która to umożliwia podłączenie do motocykla kablem iPhone'a i korzystania z mnóstwa pożytecznego oprogramowania, takiego jak programy nawigacyjne, czy też Janosik, czy inne oprogramowanie, które obsługuje CarPlay, co jest bardzo wygodną funkcją. I wszystko to można obsługiwać podczas jazdy z poziomu tych manetek. Motocykl wyposażono w większy zbiornik paliwa w stosunku do poprzedniej normalnej Afryki. Tam było 19 litrów, tu jest prawie 25 litrów, co pozwala osiągnąć dystanse powyżej 500 km. Kolejne drobne usprawnienie to sposób, w jaki przeprowadzamy rozruch silnika. Zamiast przyciskać ten przycisk podczas kręcenia silnikiem, naciskamy go tylko krótko i motocykl sam przeprowadza rozruch. Kolejna fajna funkcja, bardzo przydatna w dalekich trasach, to tempomat. Przycisk włącznika tempomatu, załączamy tempomat, ustawiamy prędkość lub też zwiększamy, zmniejszamy zadaną prędkość, lub jeśli wykonaliśmy jakąś czynność, którą praca tempomatu musiała zostać na chwilę zawieszona, do góry przywracamy ostatnio nastawioną prędkość. Kolejna fajna funkcja, którą to zrobiono, to automatyczne gaszenie migaczy. No, każdemu z nas zdarza się zapomnieć wyłączyć migacz. W tej chwili, jeśli zapomnimy o tym, motocykl stwierdzi, że został wykonany zakręt, wyjdzie z tego zakrętu, migacze się same wyłączają. Kolejną rzeczą, którą tutaj ciężko będzie pokazać, to jest włączanie świateł awaryjnych
podczas awaryjnego hamowania. W momencie, kiedy motocykl stwierdzi, że nastąpiło awaryjne ostre hamowanie, automatycznie włącza światła awaryjne, aby ostrzec innych kierowców z tyłu, że ostro hamujemy i żeby nie wjechali nam w kufer. Motocykl nareszcie od razu wyposażono w gniazdo do zasilania 12 V oraz tu pod tą pokrywą gniazdo USB, z którego możemy sobie ładować telefon, no jak i przez to gniazdo również podłącza się CarPlay do motocykla. Od razu też ta wersja motocykla wyposażona jest w grzane manetki. Grzane manetki znowu sterowane są z poziomu tego Game Boya. Jednym przyciskiem tu uruchamia się menu wyboru, z jaką mocą grzane manetki mają pracować. W trakcji motocykl został wyposażony w coś takiego jak wheelie control. W 3 stopniach możemy regulować ograniczenie możliwości pójścia na koło tym motocyklem. Motocykl ma też coś takiego jak automatyczne załączanie świateł. Można to włączyć albo wyłączyć. Na czym to polega? Normalnie przy sporym oświetleniu, takiej jak jest dzisiaj, mamy włączone po prostu światła do jazdy dziennej. Ale w momencie, kiedy motocykl wykryje zmierzch, włączają się światła mijania. W momencie, kiedy światło znowu powróci do normy, motocykl sam przechodzi na oświetlenie dzienne. I następna rzecz. Nareszcie świecą 2 reflektory jednocześnie. Poprzednie wersje miały w jednym reflektorze mijania, w jednym światło drogowe i podczas normalnej jazdy ze światłami mijania ludzie często pokazywali mi, że mam przepaloną żarówkę. Kolejny bajer, jaki zrobiono w obecnej Afryce Adventure Sports, to doświetlanie zakrętów, jakże modne obecnie w samochodach. I rzeczywiście, w zależności od tego, jak mocno wychylę się wieczorem w zakręcie, tak mocno zaczynają świecić światła doświetlające zakręty. Bardzo ciekawa funkcja i bardzo przydatna, jak się okazuje. Można powiedzieć, że nareszcie w Afryce zrobiono regulowaną wysokość szyby. Nareszcie można sobie ustawić żądaną przez siebie wysokość. Niestety, można powiedzieć, trzeba to robić 2 rękami. Mechanizm, chociaż jak widać zrobiłem to 1 ręką, ale mechanizm jest tak skonstruowany, żeby użyć do tego 2 rąk. Następna rzecz. Radzę sobie dokupić, jest to dodatkowe akcesorium, ale radzę sobie dokupić centralną podstawkę. To umożliwia łatwiejsze serwisowanie łańcucha, tudzież naprawę koła. O tym też nikt nie mówi, ale ta centralna podstawka obecnie w Hondzie jest wykonana dużo lepiej niż poprzedniej. Motocykl jest o wiele łatwiej postawić na tą podstawkę centralną. Opony w poprzedniej mojej Afryce były Bridgestone Batlaxy, które wyglądały na opony bardziej szosowe. Natomiast w tej Afryce Adventure Sports są zainstalowane opony Metzeler Karoo Street, które mają profil nieco bardziej terenowy od tamtych. Poważną zaletą obecnej Afryki Adventure Sports jest to, że nareszcie są tu opony bezdętkowe. Każdy, kto miał okazję przebić w poprzedniej Afryce oponę, wie, ile zachodu i pracy wymaga to, żeby będąc gdzieś w terenie szczególnie załatać sobie dętkę lub ją wymienić. Tutaj sprawa się upraszcza, można użyć zestawu do kołkowania opon i można oponę w wielu przypadkach naprawić, nawet nie zdejmując jej. Tego tu nie widać, ale pod tą pokrywą, która jest schowkiem na narzędzia, znajduje się akumulator i obecnie w Afryce Adventure Sports nareszcie użyto akumulatora litowego, dzięki czemu zmniejszono masę motocykla. Można dyskutować, czy to dobrze, czy źle, że jest to akumulator litowy, natomiast jest to z pewnością akumulator nowocześniejszy. Nareszcie zrobiono wersję Adventure Sports
z wysokością siedzenia dla białego człowieka. Ja, mając 171 cm wzrostu, no co prawda dokupiłem sobie obniżone siedzenie, które tutaj jest, ale wreszcie swobodnie mogę dosiadać Afryki Adventure Sports, co w poprzedniej wersji Adventure Sports było po prostu niemożliwe z racji jej wysokości. Zmianie uległa również rama motocykla. W tej chwili nie jest ona monolitem, tylko składa się z dwóch części. Część, która teoretycznie może najczęściej ulec uszkodzeniu, jest w tej chwili w sposób rozłączny połączona z motocyklem. Także możemy wymienić tylko kawałek ramy, a nie naprawiać całej ramy lub wymieniać całą ramę w motocyklu. Również w tej wersji motocykla zastosowano w końcu wahacz wykonany z aluminium, który, no trudno powiedzieć, czy jest lepszy czy gorszy, prawdopodobnie jest lżejszy od poprzedniego. Drobiazg, który ulepszono w Afryce. Poprzednio, aby odkręcić koła, trzeba było użyć dwóch kluczy, których na wyposażeniu Afryki zresztą nie było, nie wiedzieć czemu. Obecnie nadal Afryka na wyposażeniu nie ma kluczy do odkręcania tylnego koła, ale zamiast mieć dwa klucze, możemy mieć tylko jeden klucz, ponieważ tutaj nie ma już za co chwycić tej śruby. Jest ona tak zrobiona, że się sama blokuje. Pozostaje nam posiadanie tylko tego klucza w rozmiarze 27. No i wreszcie sam silnik. Zmieniono charakterystykę silnika, zwiększono jego pojemność. Teraz silnik jest 1100. No i muszę powiedzieć, że w stosunku do poprzedniej wersji to jest naprawdę dynamit. Wspaniale się tym jedzie. A w połączeniu ze skrzynią DCT to jest po prostu rakieta. Prawdopodobnie w wyniku zmiany pojemności silnika, ale pewnie nie tylko, uległo nieco zmianie brzmienie wydechu Afryki, ale nadal jest to brzmienie bardzo rasowe.